W życiu każdego wierzącego chrześcijanina modlitwa odgrywa kluczową rolę. To przez nią nawiązujemy bezpośredni kontakt z Bogiem, wyrażamy nasze radości, obawy i prośby. Chrześcijaństwo kładzie nacisk na bliską relację ze Stwórcą, w której możemy doświadczyć Jego miłości, mądrości i prowadzenia. Wraz z biegiem życia stajemy w obliczu różnorodnych sytuacji, które często przekraczają granice naszej kontroli i zrozumienia. W takich chwilach naturalnym impulsem jest zwrócenie się ku duchowości, szukanie wsparcia i odpowiedzi na nasze pytania i modlitwy. Dla chrześcijanina modlitwa jest nie tylko aktem skierowanym ku Bogu, lecz także głęboką rozmową z tym, który nas stworzył i zna nasze serca lepiej niż my sami. Warto odkryć prosty sposób, który może pomóc nam lepiej zrozumieć, jak otrzymać odpowiedzi na nasze modlitwy. Poprzez tę praktykę możemy wzmocnić naszą więź z Bogiem, doświadczyć Jego prowadzenia i zrozumieć Jego plany dla naszego życia. W Ewangelii według świętego Łukasza czytamy: powiedział im też przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie ustawać. W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: obroń mnie przed moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał: słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Tytuł tej przypowieści brzmi: Moc wytrwałej modlitwy. Już sama ta nazwa oddaje istotę przekazu, jaki Jezus chciał przekazać. Ta historia pokazuje, że wytrwałość jest kluczowym elementem naszej relacji z Bogiem. W tej opowieści wdowa staje się bohaterką, której wytrwałość prowadzi do osiągnięcia celu. Gdyby była skłonna poddać się za pierwszym razem, kiedy sędzia ją odprawił, albo gdyby zaakceptowała porażkę po jednorazowej próbie, to historia przybrałaby zupełnie inny obrót. Jednak wdowa była zdecydowana działać inaczej. Jej wytrwałość, stanowczość i nieustające błagania o pomoc są kluczowe dla zrozumienia przesłania tej przypowieści. Przypowieść ukazuje, że wdowa nie zrezygnowała, choć jej prośba była odrzucona. Wręcz przeciwnie, opisana jest jako kobieta, która naprzykrzała się sędziemu swoimi prośbami. Była uparta w swojej wytrwałości. Jej potrzeba obrony przed przeciwnikiem była na tyle ważna, że nie zaprzestała błagać, dopóki nie uzyskała pomocy. Podobnie jest w naszym życiu duchowym. Jezus zachęca nas do wytrwałości w modlitwie. W wielu przypadkach nie otrzymujemy natychmiastowej odpowiedzi na nasze prośby. To jednak nie oznacza, że zostaliśmy opuszczeni. Przeciwnie, Jezus pragnie, abyśmy wytrwali w naszych modlitwach, niezależnie od pozornej ciszy czy opóźnienia odpowiedzi. Podobnie jak wdowa, którą opisuje przypowieść, powinniśmy utrzymać naszą wytrwałość i zaufanie w modlitwach. Wytrwałość jest wyrazem naszej wiary, pokazuje, że naprawdę ufamy Bogu i wierzymy w Jego mądrość i dobroć. Chociaż czasami może nam się wydawać, że nasze prośby nie są wysłuchiwane, to jednak Jezus pragnie, abyśmy nadal wracali do Boga z otwartym sercem i umysłem. Wnioskiem z tej przypowieści jest to, że wytrwała modlitwa ma ogromną wartość. Nie chodzi tylko o to, aby prosić Boga o to, czego pragniemy, ale także o rozwijanie naszej relacji z Nim i uczenie się cierpliwości i zaufania.
Jeśli wytrwała wdowa z opowieści Jezusa osiągnęła swój cel dzięki swojej nieustępliwości, to my również możemy osiągnąć głębszą więź z Bogiem poprzez wytrwałą modlitwę. Wartością, którą wnosi ta przypowieść, jest przekazanie nam, że Bóg jest gotów słuchać naszych modlitw i odpowiedzieć na nie w sposób, który jest dla nas najlepszy. Nasza wytrwałość jest wyrazem naszej wiary i zaufania w Jego plany. Dlatego, kiedy stajemy przed wyzwaniami i trudnościami, niech przypowieść o wytrwałej wdowie przypomni nam, że nie jesteśmy sami, nasze modlitwy są wysłuchiwane, a odpowiedzi mogą nadejść w odpowiednim czasie, zgodnie z Bożym planem. Spoglądając na przypowieść o wytrwałej wdowie, warto zastanowić się, jak wygląda nasza własna wytrwałość w modlitwie. Czy potrafimy zidentyfikować się z postawą tej wdowy? Jezus jasno podkreślił, że Bóg nie opóźnia swoich odpowiedzi wobec tych, którzy się do Niego zwracają we dnie i w nocy. To zwraca naszą uwagę na naszą osobistą wytrwałość w prośbach skierowanych ku niebu. Często zdarza się, że prosimy Boga o pomoc czy odpowiedzi, ale po pewnym czasie tracimy wiarę w spełnienie naszych próśb. Czy jesteśmy w stanie przypomnieć sobie momenty, kiedy zaczynaliśmy modlitwę pełni entuzjazmu i nadziei, a następnie zniechęcaliśmy się, kiedy odpowiedź wydawała się opóźniać? To naturalne, że nasza wytrwałość może być testowana przez przeciwności i brak szybkich rezultatów. Ważne jest, abyśmy zrozumieli, że nasza wytrwałość jest nieodzowna w budowaniu relacji z Bogiem. Podobnie jak wdowa, która naprzykrzała się, powinniśmy wytrwać mimo przeszkód, barier czy trudności. To, czy naprawdę wierzymy, objawia się w naszej postawie wytrwałości. Jezus w swojej przypowieści podkreślił, że należy wołać i nalegać. To nie tylko chodzi o skierowanie prośby do Boga, ale także o kontynuowanie modlitwy z wiarą i cierpliwością, niezależnie od okoliczności. Warto zwrócić uwagę na pytanie, które Jezus zadał. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? To sugeruje, że wiara jest kluczowym elementem wytrwałej modlitwy. Jeśli nasza wiara jest wątpliwa lub niepewna, to nasza wytrwałość może być osłabiona. Musimy wierzyć, że Bóg nas słyszy i jest gotów odpowiedzieć na nasze modlitwy w sposób, który jest dla nas najlepszy. Apostoł Jakub uczy nas, że w naszych modlitwach powinniśmy prosić w wierze, bez powątpiewania. To znaczy, że nasza wytrwałość nie powinna opierać się na pozornym braku rezultatów, ale na głębokim zaufaniu do Boga. Jeśli będziemy modlić się w wierze, utrzymując naszą nadzieję i ufność, będziemy w stanie wytrwać nawet w obliczu trudności. Ostatecznie, wytrwałość w modlitwie jest wyrazem naszej wiary, zaufania i zdolności do kontynuowania dialogu z Bogiem, niezależnie od okoliczności. Niech przypowieść o wytrwałej wdowie będzie dla nas inspiracją do dalszego rozwoju naszej duchowej wytrwałości, abyśmy mogli doświadczać głębszej relacji z Bogiem i otrzymywać Jego błogosławieństwa. W Ewangelii według świętego Mateusza Jezus poucza nas: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Te słowa ukazują nam, że wytrwała modlitwa przynosi rezultaty. To nie tylko kwestia jednorazowego błagania, lecz także systematycznego szukania, kontynuowania i docierania do Boga w modlitwie. Wielu z nas może odczuwać frustrację w chwilach, gdy odpowiedzi na nasze modlitwy nie pojawiają się natychmiast. Jednak właśnie w takich momentach ważne jest, abyśmy nie poddawali się zwątpieniu. Nasza wytrwałość jest jak klucz, który otwiera drzwi do Bożych błogosławieństw. Warto zrozumieć,
że nasza wytrwałość jest oznaką naszej głębokiej relacji z Bogiem. To poprzez naszą wytrwałą modlitwę wyrażamy naszą wiarę, zaufanie i oddanie Mu. Kiedy długo i wytrwale prosimy o coś, co jest zgodne z Jego wolą, Bóg z pewnością zareaguje. Podsumowując, wytrwała modlitwa nie tylko wzmacnia naszą relację z Bogiem, ale także otwiera drzwi do Jego błogosławieństw. Kiedy szukamy, prosimy i trwamy w modlitwie, wykazujemy naszą wiarę i zaufanie do Bożego planu dla naszego życia. Niech ta przypowieść o wytrwałej wdowie przypomni nam o wartości wytrwałości i zachęci nas do dalszego rozwoju naszej relacji z Bogiem poprzez modlitwę.